Siema, tu Wahacz. Jeep Renegade jest już na rynku od ponad 10 lat i ostatnio przeszedł on kolejny i to całkiem wyraźny lifting. Warto zatem sobie zadać pytanie, czy jest to odpowiednia strategia producenta i czy warto się zainteresować aktualnie tym ostatnim, już mniejszym Jeepem sprzed Stellantisowych czasów. Bo z jednej strony ponad dekada to jednak kawał czasu jak na samochód przy aktualnych zmianach technologicznych, a z drugiej strony oznacza to w przypadku Renegade'a obecność pod maską chociażby silnika 1.5 turbo 130 koni, który znalazł się w egzemplarzu testowym, który ma 4 cylindry i który zdecydowanie nie jest silnikiem 1.2 turbo, którego spotkać można już w nowym Avengerze czy Kompassie. Jednostka ma napęd wyłącznie na przód, zatem prezentowany Renegade jest propozycją dla osób, które chcą mieć Jeepa, ale jednak nie planują często zjeżdżać nim z utwardzonych dróg. Jeepa mogą chcieć mieć chociażby ze względu na wygląd, bo bohater tego filmu ma charakterystyczną bryłę, najmocniej z całej gamy nawiązującą do Wranglera, tylko trochę wyobloną i ucywilizowaną i ona moim zdaniem wciąż wygląda dobrze. Nie jest to na pewno auto dla każdego, ale ma swój styl, który się specjalnie nie zestarzał. Samochód przy okazji liftingu z 2024 roku nie zmienił się za bardzo wizualnie, ale wcześniejsze odświeżenie trochę przeprojektowało grill czy zderzaki. Na nagraniach widzicie odmianę Northstar, która jest aktualnie drugą najdroższą w cenniku, ale najbardziej designerską i cechuje się ciemniejszą tonacją kolorystyczną. W tym kolorze mamy 17-calowe felgi, obecna jest też naklejka na masce oraz dwukolorowe nadwozie z czarnym dachem. Z ciemnozielonym kolorem jest on zestawiony bez dopłat, a zmiana na inną barwę dołu wymaga dorzucenia aż 6100 zł, a ponieważ ta zieleń dobrze moim zdaniem tutaj pasuje, to osobiście bym nie dopłacał. W kabinie lifting wprowadził nowe ekrany i multimedia, a z kwestii stylistycznych mamy przeprojektowaną kierownicę, która prezentuje się znacznie lżej optycznie i moim zdaniem też ładniej. Całościowo jednak po kabinie widać już wiek, broni się ona takim zamierzonym, trochę bardziej siermiężnym jeepowym klimatem, no ale jednak nie do końca. Nowy ekran ma przekątną 10 cali i jest niejako naklejony na obramówkę poprzedniego mniejszego wyświetlacza. Nie powiem, aby to jakoś raziło w oczy, czy tym bardziej przeszkadzało pod kątem ergonomicznym, no ale fakt zostaje, że konstruktorzy poszli w tym przypadku zdecydowanie po linii najmniejszego oporu. Oprogramowanie systemu zostało wyraźnie poprawione. Nie mamy tutaj rozwiązania stellantisowego, tylko ewolucję dotychczasowego Uconnecta, chociażby szata graficzna jest inna, bardziej standardowa, ale też moim zdaniem bardziej czytelna. Ekrany domowe można sobie dzielić pomiędzy różne widgety, co jest wygodne. Na dole mamy skróty, tak jak dotychczas w Renegade'zie, również można sobie tutaj dostrajać kolejność tych ikonek. W ustawieniach jest lepiej niż wcześniej, poprzednio jak się wchodziło w jakąś kategorię, to ta lista kategorii znikała, a teraz cały czas jest ona po lewej stronie i to są właśnie takie drobne albo mniej drobne, jak chociażby ten ekran domowy, detale, które sprawiają, że ten system jest zdecydowanie lepszy niż wcześniej i bezproblemowy w użytkowaniu jak dla mnie. Mamy tutaj także bezprzewodową integrację z Android Auto i Apple CarPlay. Pod wyświetlaczem mamy kilka fizycznych elementów sterujących z nim związanych do regulacji głośności, czy też wygaszania ekranu. Jest też panel klimatyzacji również w formie fizycznej i to wypada pochwalić, że Jeep nie przeniósł tych różnych funkcji do menu, ale też muszę przyznać, że ten obszar pod kątem projektu wygląda dosyć chaotycznie. Wraz z liftingiem zmieniła się sekcja ładująco-połączeniowa, zniknęło złącze AUX, pojawiło się drugie USB w standardzie C, po staremu pozostało USB w standardzie A, a także złącze 12V, więc jest to zmiana na plus, pasująca do współczesnych realiów. Nie ma niestety w testowanym modelu indukcyjnej maty. Z tyłu mamy jeszcze jedno USB w standardzie A, szkoda, że nie zamieniono go wraz z odświeżeniem na USB-C. Z aktualnego Renegade'a zniknęły fizyczne tarcze obrotomierza i prędkościomierza, można je na szczęście przywrócić w formie wirtualnej. Wyświetlacz ma 10 cali i kiepską jakość. Jest to kontrast w porównaniu z tym środkowym ekranem, który jest naprawdę dobry pod kątem jakościowym. Tutaj mamy niską rozdzielczość i ogólnie widać, że jest to tani panel. Można modyfikować informacje, które się wyświetlają na środku. Wszystkie najważniejsze rzeczy związane z działaniem samochodu są. Jest też możliwość pewnej ingerencji w zawartość informacyjną, to znaczy można dostrać to, co będzie w lewym i górnym rogu, a także można sobie ustawić to, co będzie się wyświetlało na tej liście przewijanej góra-dół z parametrami jazdy. Nie wszystkie te karty można usunąć, ale na przykład system audio można sobie wyłączyć, on się wtedy nie będzie tam wyświetlał podczas przewijania, więc funkcjonalnie jest ok, tylko po prostu brzydziej niż kiedyś, gdy były fizyczne tarcze.
Na kierownicy mamy taką samą logikę, jeśli chodzi o sterowanie, ale troszeczkę inny tylko rozkład przycisków, to znaczy te rzędy były dotychczas na dole, a teraz są, jak widać, z boku. Dla mnie jest to neutralne pod kątem ergonomicznym. Z lewej strony obsługuje się pokazywany przed chwilą komputer, mamy też odbiór, odrzucanie połączeń. Jest to wygodne, tak samo wygodnie steruje się z prawej strony asystentami bezpieczeństwa. Za sterowanie multimediami odpowiadają z kolei mocno niestandardowo umieszczone przyciski za kierownicą, które moim zdaniem są jednak wygodne. To znaczy, gdy się prawidłowo trzyma kierownicę, to są one akurat pod palcami. Tutaj steruje się głośnością, wycisza muzykę, czy też ją ponownie odpala. Z drugiej strony symetrycznie mamy zmiany źródła dźwięku oraz zmianę piosenek. Po staremu pozostały manetki, które nie tylko kiepsko wyglądają, ale też topornie działają, to znaczy mają tak dobrany opór, że ciężko jest określić, jak trzeba ją wychylić, aby wyzwolić odpowiednią reakcję. W poliftingowym Renegade'zie zmieniła się także paleta silników, to znaczy została ona lekko okrojona. Dotychczas wariant będący hybrydą plug-in oferował albo 190, albo 240 koni mechanicznych, aktualnie zdecydować się można tylko na mocniejszy wariant. Niezmiennie hybryda plug-in jest niestety jedyną możliwością, aby w Renegade'zie mieć napęd na 4 koła i mówię niestety, ponieważ większa elektryfikacja oznacza podwyżkę względem bazowej benzyny o 44 100 zł, a ponieważ dodatkowo hybryda ładowana z gniazdka występuje tylko w topowej wersji Nordstar, to aby się na nią zdecydować, wydać trzeba minimum 196 800 zł, co jest dosyć zaporową kwotą jak na ten samochód, tym bardziej, że akumulatory 11,4 kWh nawet według katalogu mają pozwolić na niepowalająco około 50 km zasięgu w trybie elektrycznym, a w rzeczywistości może być to mniejsza wartość. Zatem jeśli ktoś ma bardziej limitowane fundusze, to Jeepa Renegade w 2025 roku musi traktować jako samochód wyłącznie z napędem naprzód. Wtedy znajdzie się pod maską silnik benzynowy 1.5 130 koni, o którym wspominałem na wstępie. Gwarantuje on takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz takie od 90 do 140 km na godzinę. Ogólnie dynamika samochodu jest przyzwoita i mnie pozwalał on na bezpieczne podróżowanie w normalnym tempie. Dostęp do tej dynamiki jest jednak trochę utrudniony ze względu na sposób reakcji na wciskanie gazu. Czuję się to już na postoju, gdy ruszając auto zachowuje się niemrawo i nieraz musiałem bardziej wciskać gaz niż bym oczekiwał, aby odpowiednio sprawnie wystartować. Auto jest wtedy płynne, bez jakiegoś punktu, gdy wyraźnie zaskakuje, po prostu sprawia wrażenie ospałego. Jadąc szybciej, sytuacja często wygląda podobnie, gdy ma się wrażenie, że trzeba w pewnym sensie wymuszać na samochodzie ostrzejsze przyspieszanie. Wynika to nie tylko z zestrojenia prawego pedału, ale również z skrzyni biegów, czyli 6-stopniowego automatu. Ma on tendencję do trzymania niskich obrotów i nawet wskoczenie powyżej 2000 wymaga wyraźnie mocniejszego wciśnięcia gazu, ogólnie nie jest on też jakiś przesadnie szybki. Przekładnia pracuje za to płynnie i bez szarpnięć, no i takie czyste osiągi, jak już się wkręci na obroty silnik, są w Renegade'zie ok jak na 130 koni, trzeba po prostu przyzwyczaić się do takiej charakterystyki, ja w każdym razie nie jestem jej zwolennikiem. Pozytywnie wypada za to kultura pracy silnika, bo czterocylindrowa benzyna ma dyskretny i regularny dźwięk, ponadto nie wpada przesadnie w wibracje na niskich obrotach, generalnie nie zwraca na siebie uwagi i pod tym kątem oceniam ją wyraźnie lepiej niż trzycylindrowe 1.2, które obecnie jest w nowych modelach Jeepa. Omawiany silnik wyposażony jest także w miękki układ hybrydowy 48V, nazwany e-Hybrid, z akumulatorami 0,77 kWh i silnikiem elektrycznym, który dodać ma do 20 koni mechanicznych mocy. Jego wpływ na dynamikę jest trudny do oszacowania przez niemożliwość dezaktywacji tego modułu. Zapewne nie jest zbyt duży i co może rozczarowywać, udziału hybrydy nie czuje się specjalnie w trakcie przytaczanych przeze mnie momentów ruszania. Jej obecność odczuć można za to podczas toczenia się w korkach czy utrzymywania prędkości, zwłaszcza tych z grubsza miejskich, bo wtedy można podróżować bez udziału benzyny.
Jednak po mocniejszym wciśnięciu gazu spalinowiec wcześniej wkracza do akcji, robi to też szybko, więc ta operacja nie wpływa na bezpieczeństwo, np. wyprzedzania. Całościowo układ e-Hybrid oferuje więcej niż standard w przypadku miękkich hybryd, bo pozwala na wygaszanie silnika podczas jazdy, ale względem takich zwykłych hybryd HEV działa jednak w ograniczonym zakresie. Wciąż jego obecność to jednak fajny dodatek. Pod kątem spalania Renegade w Warszawie potrzebował średnio 6 litrów na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem komputer pokładowy pokazywał 5,5-6 litrów, na drogach ekspresowych lekko poniżej 7 litrów, a przy prędkościach autostradowych były to okolice 8-8,5 litra. Aby wejść w posiadanie Renegade'a e-Hybrid wydać trzeba minimum 136 400 zł i kwota ta, podobnie jak innych wersji, względem cennika z poprzedniego roku się nie zwiększyła. Lekkim modyfikacjom uległy za to półki wyposażeniowe, bo pojawiło się testowane Northstar, które zastąpiło dotychczas topowe Overland i Trailhawk, możliwy do zestawienia tylko z hybrydą plug-in. Aktualnie, jak widać, Northstar może mieć także zwykła benzyna, zatem osoby polujące na silnik 1.5 130 koni mają bogatszą ofertę, a osoby chcące napęd na 4 koła uboższą, bo jeszcze rok temu Renegade'a Plug-in Hybrid można było mieć również w niższych wersjach wyposażeniowych od drugiego od dołu Altitude. Ta odmiana jest według mnie wyjściową wartą rozpatrywania, bo względem podstawy nazwanej po prostu Renegade dochodzą w niej pełne światło LED i ich brak zawsze w standardzie w tym modelu to coś, co może kilka lat temu było jeszcze ok, ale obecnie nie powinno mieć miejsca. Poza tym mamy USB z tyłu, samościemniające się lusterko wewnętrzne, składane lusterka boczne oraz większe 17-calowe felgi. Te elementy moim zdaniem warte są dopłaty 7000 zł, gdy decyduje się na i tak nie najtańszą propozycję w świecie aut tych gabarytów. Renegade, jeszcze dopowiem, ma dokładnie 423 cm długości i 180 cm szerokości. Jeśli ktoś jednak zdecyduje się na podstawę, to nią oczywiście też da się jeździć bezboleśnie, bo mamy tam chociażby na pokładzie dwustrefową automatyczną klimatyzację i jej obecność zawsze wypada akurat pochwalić, też pokazywany 10-calowy ekran, kamerę cofania czy tempomat. Powyżej Altitude mamy Summit, gdzie pieniądze idą głównie na lepsze wyposażenie funkcjonalne, bo tylko tam w standardzie dochodzą podgrzewane fotele, dostęp bezkluczykowy czy adaptacyjny tempomat. Z kolei Northstar bardziej idzie w stronę designu za sprawą lakieru czy obecności bez dopłat panoramicznego dachu, jednak odbywa się to kosztem wspominanych podgrzewanych foteli itd. Braki te, podobnie zresztą jak w Altitude, uzupełniać można pakietami. W egzemplarzu testowym na pokładzie znalazły się wszystkie. Doszła też fabryczna nawigacja za 2200 zł, której zamówienia przy sprawności łączenia Android Auto i Apple CarPlay bym nie polecał. Skończyło się to kwotą za prezentowany egzemplarz wynoszącą 162 000 zł. Rozsądniejszy egzemplarz w wersji Altitude z kilkoma dodatkami można mieć również za 1714 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Rata taka możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%. Dodatkowo widzowie kanału po wpisaniu Wahacz Free w uwagach do zamówienia na stronie mogą mieć darmowy transport wybranego auta. Link do oferty wrzuciłem w opisie filmu. Obecna bez względu na wersję kamera cofania oferuje niezłą jakość, też podoba mi się, że na kwadratowym ekranie jej obraz nie jest jakoś ucięty na górze i na dole. Widoczność przez szyby Renegade'a i wyczuwalność jego nadwozia są dobre, w czym jest zasługa kanciastości nadwozia. Przez taką budowę i oddalenie górnej linii frontowej szyby czasami bardziej trzeba schylać się do sygnalizatorów, aby je dostrzec, ale z drugiej strony wraz z panoramicznym dachem dostaje się bardzo dobrze doświetlone i dające poczucie przestronności wnętrze, trochę w stylu minivanów. Ogólnie samochód wizualnie też sprawia wrażenie większego niż jest w rzeczywistości. Manewrowanie nim jest bezproblemowe ze względu na dosyć lekko pracującą kierownicę, ale reakcje na jej ruchy nie są zbyt żwawe. Zachowanie układu kierowniczego nie zmienia się niestety wraz z prędkością i wciąż mamy miks niewielkiego oporu i małej bezpośredniości. Czuje się to zwłaszcza jadąc na wprost, gdzie można wyraźnie ruszać rękami, a auto praktycznie nie reaguje. Mocniej wychylając kierownicę robi się lepiej, ale ogólnie auto ma rozczarowujący jak na współczesne standardy układ kierowniczy i który zdecydowanie jest przeznaczony dla osób wolących spokojniejszą jazdę, bo do ostrzejszej po prostu się nie nadaje. Zawieszenie w Renegade'zie jest miękkie i dosyć bujane, ale nie do przesady i zapewnia jak dla mnie naprawdę dobry komfort, w czym jeszcze pomagają grube opony przy 17-calowych felgach. Przy jeździe bez szaleństw nadwozie jest odpowiednio sztywne w zakrętach i w takim stylu podróżowania testowany Jeep wypada ok, bo dowiezie do celu bezpiecznie i nie będzie zwracał na siebie uwagi.
Nie da się jednak ukryć, że chociażby Jeep Avenger, którego testowałem kilka miesięcy temu, pod kątem właściwości jezdnych wypada wyraźnie lepiej, a też oferuje odpowiedni komfort. W kabinie Renegade'a nie ma żadnych dekoracyjnych źródeł światła, a kiedyś były. Jak kilka lat temu testowałem ten model, to były lampki w klamkach, które co prawda zbyt dużego efektu nie robiły, no ale fakt zostaje, że były obecne, a teraz ich nie ma i też nie znalazłem żadnej opcji w menu, aby to aktywować. Instrumenty pokładowe podświetlone są na mocno neutralny biały kolor, więc nie ma tutaj nic, co jakoś bardziej zwracałoby uwagę pod kątem budowania nastroju czy coś w tym stylu, ale jest czytelnie, ponieważ ten biały kolor jest ok pod tym kątem, no i też wszystkie przyciski przełączniki doczekały się podświetlenia. Lifting Renegade'a nie wpłynął na wygląd jego oświetlenia zewnętrznego, co oznacza, że z przodu na górze w światłach głównych wciąż mamy LEDowe pierścienie, a pod nimi znajdują się wciąż żarówkowe kierunkowskazy. Żarówki mamy także w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu znaleźć można kojarzący się z Jeepami kształt świateł pozycyjnych. W ich środku mamy znowu żarówki w kierunkowskazach i jak dla mnie wraz z odświeżeniem ten aspekt mógłby być zmieniony. Tam gdzie są LEDy wciąż światła wypadają ok, zwłaszcza te z tyłu. Renegade oferuje wyłącznie zwykłe LEDy i żadnych bardziej adaptacyjnych technologii do niego zamówić nie można. Światła samochodu, jak na statyczne rozwiązanie, spisują się jednak naprawdę dobrze, świecą mocno, a dzięki umieszczeniu w soczewkach mają również solidną, poziomą precyzję odcinania strefy jasnej od ciemnej. Zatem szkoda, że dla chętnych nie ma tutaj świateł LED Matrix, ale wciąż trudno jest mi na działanie tego, co dostajemy, narzekać. Na tylnej kanapie po ustawieniu przedniego fotela pod siebie, na nogi mam minimalny zapas miejsca, ale jednak jakiś jest. Panoramiczny dach jest w testowanym modelu duży, dzięki czemu w naturalnym ułożeniu moja głowa ląduje jeszcze tutaj pod taflą szkła, no i wiadomo, że wtedy mam margines wyraźny, ale nawet gdybym skierował tą głowę pod sufitkę, no to wciąż nie byłoby kontaktu, nie byłoby też zbyt dużego zapasu miejsca, no ale fakt zostaje, że mógłbym sobie tutaj bezproblemowo podróżować. Tunel środkowy jest w umiarkowanym stopniu wystający. Na tylnej kanapie nie ma co liczyć na rozkładany podłokietnik. Bagażnik Renegade'a ma 351 litrów pojemności, dostajemy w nim niski próg załadunkowy, umiarkowanych rozmiarów otwór, to znaczy dobry na wysokość, ale zdecydowanie gorzej wypadający na szerokość, a także regularne kształty. Po bokach znaleźć można kieszenie w nadkolach, a także haczyki na jakieś torby, występują one z obu stron. Podłogę można regulować na wysokość. Pod nią w testowanym egzemplarzu znajduje się zestaw naprawczy, ale jest potencjał na umieszczenie dojazdówki. W niższym położeniu wygląda sytuacja tak. Jeśli chce się mieć jednak z grubsza płaską podłogę po złożeniu drugiego rzędu siedzeń, to ta półka powinna być w wyższym położeniu. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu wtedy to 1297 litrów. Podsumowując, Jeep Renegade jest dla mnie modelem trudnym do jednoznacznej oceny. Z jednej strony, pomimo rynkowego stażu, wciąż daje radę w codziennym użytkowaniu i chociaż widać po nim w różnych miejscach już wiek, to taki bardziej oldschoolowy, jeepowy klimat ma też tutaj swój urok, no i też jest miejscami praktyczny, gdy na przykład zmiana podświetlenia instrumentów pokładowych ma swoją fizyczną rolkę przy kierownicy, a nie jest gdzieś zakopana w menu. Z drugiej strony, to wszystko trzeba skonfrontować z cennikiem samochodu, bo tam dostajemy duże kwoty jak na crossovera tych gabarytów, który jakoś bardzo się nie wyróżnia. Brakuje też tutaj jakiegoś tańszego silnika z napędem 4x4, bo wtedy Renegade miałby swój wyróżnik w postaci lepszych możliwości offroadowych, ale hybryda plug-in dodająca napęd na wszystkie koła ma jednak zaporową cenę. Dlatego Renegade'a polecam sprawdzić głównie osobom, które po prostu lubią jego charakter, bo poza tym auto wypada w porządku w codziennym użytkowaniu, przy czym ogólnie ze względu na cenę i paletę silników nie jest to zdecydowanie propozycja dla każdego. I to wszystko, co przygotowałem o Renegade'zie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis polskiej ofercie, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!